Wybieramy drzwi. Dobra, zaczynamy kolejne perypetie z remontem domu. Ale to są naprawdę perypetie, słuchajcie. Później wam w skrócie opowiemy. No, wybieramy drzwi, powiem, że to nie jest bardzo łatwe, tak jakby się mogło wydawać. Nawet bym powiedziała, że to jest bardzo jest trudne. bardzo trudne wytłumaczyć, które to są otwierane do przodu, a które w A górę. jeszcze mamy wysokie, więc trzeba zmniejszyć właśnie. ościeżnicę. U nas jest 2,40 do góry, a mamy tylko... Okej. A mamy 2,40, a drzwi są tylko na... No, sorry, I forget about this door. This one, this, you can and open. Yes. Go and go. Yes. No, po długich, jak to powiedzieć, analizach. Tak, spostrzeżenia, które drzwi się otwierają w bok, które do przodu. No bo to nie jest też proste, bariera językowa też robi swoje. Oczywiście i to bardzo dużo, Tak. dlatego dobrze, że mamy tą panią, która nam tłumaczy, bo bez niej... Ale słuchajcie, to czasami po polsku by było ciężko, a tu jeszcze trzeba, fajnie, wiecie, z polskiego na angielski, z angielskiego na tajski. No, just like this, like this. O, chyba takie weźmiemy, te. O, takie. Jeszcze myśleliśmy nad tymi, ale te białe mogą się mocno brudzić, więc chyba zostawiamy takie. Jeszcze ewentualnie takie rozważaliśmy, ale nie wiem, czy nie są już troszkę za jasne. Nie wiem, czy to dobrze widać tutaj. Ja nie wiem właśnie, czy takie by nam bardziej nie pasowały do tego koloru ściany. Ale one są takie dosyć takie chłodne, chociaż w sumie. No tak, bo te są w sumie takie ciepłe, a te są takie chłodne. Te chyba będą ładniejsze, bo nam bardziej do ścian będą pasowały. Bo te się to podobają. Inaczej nawet do niczego nie za bardzo będą pasowały. Okej, Te chyba bardziej. dobra. Ile one kosztują w ogóle? Nie ma ceny. 3600. 6, czyli te są trochę droższe. โอ้ไม่มีเย็นเพชรไม่มีต้องสั่งอยู่ดีกี่วัน Te 3600, czyli to jest jakieś 400 zł. Pojawił się nowy problem. อันนี้มันแค่โชว์เหรอ ไม่ใช่มันมีเจาะลูกบิดไปแล้ว Już tak zareagowali, że na ถ้า pewno มีลูก coś บิดเรา się... ต้องสั่ง This one for slide or for For all of them. Jak 1, no but for all of them 3, yeah, all the same color, all the same. I know but for slide door you have to order wait for 30 30 days. yes but for this one yes he have it now Aha. but for slide door in your No trudno, musimy poczekać, muszą tam być slajd, bo one się nie tworzą. yes, okay. โอเคนะ Kolejne problemy. Chcesz opowiedzieć, Piotrek? เดี๋ยวพอสั่งไปแล้วปิดแบบนี้เขาไม่เอาอีก Sprzedają drzwi, ale nie mają na to ram. I ile się czeka na ścieżnicę? Miesiąc. Czy my tu będziemy za miesiąc? Na wszystko się miesiąc czeka. Nie będzie nas tu za miesiąc. No problem, no. Ej, no będzie trzeba najwyżej zamówić, jak wrócimy w czerwcu, to wtedy robić to. No nie będzie wyjścia innego. Okay. Przymierzamy właśnie kolory. Pokażemy inspirację. Tak. Będzie to prawdopodobnie na ścianie. Z tego drewnianego będzie pas, a tam to będzie na ziemi. To jest nasza inspiracja, ale oczywiście bez czarnej armatury. Nie piszcie nam, że jest ten. Tak, coś takiego mniej więcej. Czyli to będzie, z tego będzie taki pas zrobiony. Te małe będą na podłogę. Ale to jest to samo, Ala. Nie ma nic tego samego. Nie, no trochę Nie, nie jest to samo, różni się. No to mogłoby być. Się trochę różni. Ale właśnie jak to się trochę różni, to nie wiem, czy to nie wygląda źle, że to wygląda jakby miało być to samo, ale coś poszło nie tak. No ale ja bym i tak podłogę zrobił inaczej. Podłogę i jeszcze wannę inaczej. dookoła. Podłogę i wannę bym zrobił w innym kolorze. I ściany takie, No, tak, ściany a tam takie, przy wannie, tak? to pasek taki do góry tylko z tego. I podłoga i wanna dookoła. I wtedy może szafkę też taką jakby No, w tym klimacie. no można Szafka by było. i ten pas taki przy wannie, nie? Dokładnie tak, no. No dobra, znajdźmy coś na podłogę. Podłogę i wannę. No i tak, zakończenie dzisiejszego dnia. Rynny ściągnięte. Antenę mają jutro ściągnąć też, bo do niczego nie jest potrzebne, jak mówiłem. Tu będzie wszędzie zielono ładnie. Dzisiaj zrobili tutaj, to kawałek wiadomo jeszcze nie skończyli, bo ten piasek podlewali wodą cały czas, żeby on się dobrze ugniótł. Ale bardzo ładnie to będzie wyglądało tutaj. Tutaj będzie elegancko, kazaliśmy im to zmienić. To był jeden stopień, drugi. Tutaj daszek
położony, taki elegancki, przeźroczysty, że ładnie słońce wpadało. O, tutaj jeszcze nie. Chłopaki sprzątają. Ale dzisiaj będzie piękny zachód słońca. Jadę właśnie do ekipy z obozu. Gdzieś na plaży siedzą, jedzą drugi obiad. No, i tyle by było na dzisiaj. Od rana jutro zaczynamy dalej. Siemanko, zaczynamy nasz kolejny obóz Nag Muay Camp 10 w Tajlandii. Na samym początku, zanim pokażemy wam jak przebiega, chcielibyśmy wam przypomnieć, że 4 do 18 sierpnia organizujemy 11 obóz Nag Muay Camp. Zapraszamy serdecznie, wbijajcie na stronę www.nagmuaycamp.com. Yo! Hello! Zaczynamy kolejny Nag Muay Camp 10. Ekipa jak zwykle dopisała, także jest świetne. Czeka nas 2 tygodnie świetnych treningów, dobrej zabawy i zwiedzania pięknej Tajlandii. Dawać! Jak ktoś nie ma uraniaczy, tylko bok! Lecimy! O! Ta grupa zawodowa. Są wariaty. Jest dzisiaj 36 stopni. Tutaj grupa średnio zaawansowana teraz robi tarczę. Amatorzy zaczęli od sparingu. 3 grupy zaawansowania robimy. Także każdy może przyjechać. Mamy nawet Mariusza u nas na treningach. Mariusz jest niewidomy, ale robi normalnie. Wielki szacun, Mariusz, naprawdę wielki szacun. Tutaj leciutko. Każdy się uczy, pamiętajcie. Paweł podpowiada. Ty, jak wy się dobraliście w tą parę? Dawid z Goliatem. No totalnie. Jedziesz z nim, jedziesz. Biaja go! O, nie no, oni naprawdę sparring elegancki. Dobra, przerwa, 10 pompek. 10 pompek robimy. Wszyscy. Dawać, dawać. Na każdej grupie oczywiście 10 tajskich trenerów, którzy trzymają tarczę, pomagają w poprawnej technice Muay Thai. Popatrzcie, 37 stopni na porannym treningu. Ogień po prostu. Paweł to jest wariat. Zobaczcie jak Mariusz robi. O, akurat skończył. Zmęczony bardzo. Dobra, akurat skończył, ale super trenuje i to jest najważniejsze. To jest to. Ostatnia runda techniczki. Lecimy dojazd. Grupa jest dobra. Atmosfera mega. A jak? I na koniec mamy dojazd. Dawać, dawać! No i tak, po treningu
czas wracać do remontu. Płytki w ogrodzie dzisiaj już będą skończone, także bardzo ładnie już to wygląda. Już robię ostatni stopień. Później jak przyjadę do domu, to wam pokażę, bo aktualnie jadę do Ikei. Jadę kupić komodę, którą mieliśmy kupić 2 dni temu, a stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać tyle dni, że kupimy gdzie indziej, że nie będziemy czekać 5, bo miała być w piątek, czy nawet w czwartek, jakoś tak miała być, ale mówimy nie będziemy tyle czekać. No, pojeździliśmy po sklepach, nigdzie nie znaleźliśmy lepszej. Jadę ją dzisiaj zamówić i tak będziemy czekać kolejne 5 dni. No, z basenem już dzisiaj też ostatnie płytki. Jutro mają zacząć fugi robić i w ogrodzie, i w basenie. Zrobią ładnie fugi, przychodzi firma sprzątająca z myjką ciśnieniową, żeby wszystko ładnie wyczyścić. Wszystko będzie działało, sprawdzą pompy i tak dalej i nalewamy wody. Do ogrodu kupujemy jakieś ładne siedzisko, stolik, dodatkowo zieleninka dookoła i będzie dobrze. Dzisiaj jeszcze mają przyjść skończyć ten daszek właśnie plastikowy, a rynny nie wiem kiedy będą. Wczoraj ściągnęli, myślałem, że dzisiaj będą już zakładać, ale nikt nie przyszedł. Jest jak jest. No a wieczorem będziemy na zakupy, jedziemy już kupić wszystko, co mamy mieć do łazienki. Mają to zacząć rozmontowywać dzisiaj już jedną łazienkę. No i chcielibyśmy, żeby jutro zaczęli ją robić. Dobra, bierzemy się z Pawłem za wieszanie karniszy. No nie było? Tak, to będzie fachowa robota. Bardzo fachowa robota, bardzo fachowa. A w ogóle ludzie się martwili o odpływ. Zobaczcie jaki ładny tam zrobili. Czekajcie, nie wiem czy będzie widać. Z kratką, żeby żaden wąż nie wszedł. Będzie elegancko. Patrzcie, majstrak. Majster jak mierzy wysoko. Nie ma łówka, no to trzeba szpachelką zaznaczyć. O, dziwna ta. Dziwny ten metr. Mordo! Nie, będzie dobrze. Się wyteguje, będzie okej. Czekaj, a tu od ściany? Pusz pali sznur. Widzicie to? Fachowy. A już nie jeden dom miał, także mówię jak się robi. O, nie takie rzeczy się robi. Dobra, wiercimy. O. Nie, patrzcie majstra. Bez krętarki, ale damy radę. Ja to młotkiem jedno i było to. Paweł, jak to mówią bez młota, to nie robota. Już myślałem, że nie trafił, ale jednak się udało. Ale słabo to pomalowałem na maksa. Chyba coś z tego będzie. Czekaj. Też muszę gdzieś stanąć. Czekaj. No. Będzie coś z tego, Paweł? Jakoś to będzie, nie? Ło. O, szybko spadła. Dobra, jedna tam jest nieważna. Na jednym się wkręci. Nie, no to przecież jak stąd to jest. Ło. Nie mogło być dobrze. Ja pierwszy już tak blisko było i nie wzięliśmy poprawki na to, że jak się zasłonę zakłada, to jeszcze odpadnie nam z 3 centy. Patrzcie to. A tak dobrze było. Czekaj, rozprostujmy to, zobaczymy zaraz. Ale nie, to na pewno jest źle. Było dobrze, kurde. Tak było dobrze. Było dobrze, to jest za łatwo to szło wszystko, nie? Sąsiedzi typowo, nie? Za łatwo to szło. Nie no, szok po prostu. Dobra, ja miałem do 17 płacone, nie? Także już 17:11 do widzenia. Nie no, trzeba coś wymyślić teraz. Nie mogło być za dobrze. To za łatwo szło. Za łatwo naprawdę. Pierwszy raz w życiu mi tak dobrze to szło. Nie musiałem. No, Ja bym tak zostawił, nie? no na pewno. Ty, ale ja mam pomysł. A jakbyśmy to tylko przestawili śrubkę jedną w dół, to będzie dobre. Dawaj, robimy to. Nie mam czasu, ja muszę być za chwilę w tym. To dobra, jutro to poprawimy po treningu. Naprawimy. Powiem wam tak, no jak robiliśmy, wiedziałem, że coś za łatwo idzie. No po prostu wiedziałem. Ja znam mniej Pawła.
dwie lewe ręce, no i tak jest, ale jutro po prostu przestawimy to, tylko mamy nadzieję, że nie ma tam belki, bo to już jest bardzo nisko, bardzo blisko już będzie, wiecie, tych drzwi. Kurde, obawiam się, że to może być belka, ale dobra, no trzymajmy kciuki, że jej nie będzie i że się uda, bo dokładnie to parę centymetrów jest za wysoko. No cóż, tak miało być pewnie. Nie może być za łatwo. Kocham życie tutaj, naprawdę. Plaża, piękny zachód słońca. Czytam sobie dalej książkę Shantara. Niesamowita książka, ogólnie bardzo, bardzo polecam. Bardzo długa, ale tak ciekawa, że po prostu szok. A jeśli ktoś był w Indiach, w Mumbai, to zrozumie tę książkę podwójnie i gwarantuję wam, że przeniesiecie się na ulicę tego miasta. Wieczorem czas na markecik, na jakieś jedzonko. Pamiętajcie, jak będziecie kiedyś z tego kupowali, z takich misek, z takich garów, zawsze będzie ostre i to na maksa. A co to pani? A, robaczki ma. Na zwykłym tajskim targu, wieszcie, że Tajowie kupują i jedzą też robaki jako przekąskę. Naprawdę bardzo wiele razy widziałem. Także to nie jest typowo tylko jakiś bajer dla turystów. To Tajowie to jedzą. Co kocham w Tajlandii też? Kilo mango za 50 bat. Jakiego? 5 zł za kilo mango. A to i tak jeszcze jest drożej niż jak jest na przykład sezon na mango. Bo ostatnio w Bangkoku nawet widziałem po 25 batów, czy po 20 nawet. Czyli coś ponad 2 zł. Jako kosek za 3 zeta. Ala czeka na roti z bananem i masą orzechowym. Za ile jest? Za 7 zł. Powiem wam, że teraz jest tak gorąco, już jest najcieplejszy sezon, zaczął się kwiecień. Człowiek nawet wieczorem się poci. Jest 22, a jest tak gorąco, że szok. Jak będziecie planować wakacje w Tajlandii, to pamiętajcie o tym, że kwiecień to jest sauna, po prostu sauna. Dzisiaj drugi trening za nami, mieliśmy akurat seminarium z trenerami. No i po treningu wanna z lodem. Dasz radę. Już prawie lodu nie ma. Już prawie lodu nie ma. Tu chyba korek musi być podniesiony. Zobacz, czy nie jest otwarty. Między nogami go masz. Dalej, 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 dalej. Tu, no. Drugi trening bardzo udany. Karabiny nabite. Nie, no nie. Piątej rundę wytykałeś. Dobra, szedł teraz pan, ja akurat po treningu jestem, przyszedł pan z Pest Control, żeby zabić wszystkie te robactwa i tak dalej. Bo powiem wam tak, dzień w dzień mamy karaluchy w domu. Codziennie jakieś, wczoraj były 3 aż. Jeden był w środku, elegancko na ścianie siedział, 2 przed domem. Tego w domu złapałem, żeby go wypuścić na zewnątrz. Mówię, dobra, niech se żyje. Przyleciał z powrotem i centralnie siedział jakby pod drzwiami. To jakby miały po prostu tutaj gniazdo swoje, bo codziennie wychodzą karaluchy. Mimo że mamy pozamykane wszystko, to one i tak są. No i to jest duży problem. No, ale będzie dobrze. 15 000 batów kasują za rok. Co miesiąc, raz w miesiącu przychodzą to robić. Jutro jest 4 p.m. jutro. Jutro jest środa? No. Chyba tak. Okej, 4 p.m. No, jutro przyjdę właśnie to robić. 15 000 batów, czyli jakieś 1600 zł, 1700 na cały rok wychodzi. Czyli jest spoko. Coś ponad 150 zł, około 150 zł miesięcznie, no trochę mniej. No. Także w miarę okej. Dobra, dzisiaj ostatnia faza już robią tam fugi, wypełniają. Właśnie to kupili specjalny dookoła, który jest zakład. Where? With this one going? Here around, yeah? No, tutaj, o, już widać, nałożyli go ładnie. No i ta duża do tych... One grey color. Grey color, yes? Black one. Okej, Grey around swimming pool. perfekt, okej. Czyli taką szarą będą wszędzie wszystko robić. Mówić, że białych nie robić, bo na białych zaraz wychodzi syf i nie warto nawet. Także spoko. Powiem wam, że już się nie mogę doczekać, jak naleją tutaj wody. Będzie pięknie.
Tutaj kratki muszą oczywiście założyć. Pompy, wszystko. Super. No i tak, powiem wam, co tu się zmienia. Chłopaki właśnie już kończą ten daszek. Zajęli się właśnie drugim daszkiem. Tak jak wam mówiłem, tutaj już wypełniają fajnie. No i zaczęli ten dach robić. A tutaj końcówki. Jeszcze za chwilę tamten będą robili. Podparli go tak. Się nic nie stało. Pokażę wam jeszcze tutaj z tyłu, co się dzieje. Fajnie, bo w tym tygodniu ma być koniec. Tutaj już dzisiaj praktycznie nam skończą ten tył. Także będziemy mogli już kupować jakieś roślinki, coś do posiedzenia. Tutaj stolik. Że ogród za parę dni będzie już gotowy. Powiem wam dwie sprawy, które się wydarzyły wczoraj ciekawe. Jak wiecie, nasz fachura, szef wycenił jedne drzwi za 38 tysięcy. Mówię, nie ma nawet takiej najmniejszej możliwości, ponieważ byliśmy w sklepie z drzwiami i drzwi kosztują 3000, a nie 38. Wiadomo, w tym 38 było 9 jeszcze za montaż. No dobra, no to wychodzi 27. To i tak wychodzi prawie 10 razy tyle, ile powinno być. No i wczoraj pojechaliśmy z nim zamówić te drzwi do sklepu, ponieważ powiedzieliśmy, że my sami zamówimy, sami kupimy. On tylko, żeby z nami miał, powiedział jak. Wybraliśmy drzwi, wysłali nam na drugi dzień wycenę i za 5 par drzwi razem z futrynami wyszło 32 tysiące. Czyli wyszło praktycznie tyle, ile on chciał za jedne. Około. Także sobie pomyślcie, jaką przybitkę próbował zrobić. Szalony gościu. Ale cóż, zobaczymy, jak zrobi resztę. Jedziemy właśnie za chwilę z Alą wziąć i kupić rzeczy do pierwszej łazienki, tam płytki, umywalkę, toaletę i tak dalej, żeby się wzięli za robotę, żeby zaczęli to robić. Dobra, szefowi drugiemu powiedziałem, że my wszystko kupimy, że właśnie idziemy do Home Pro kupować. Przywieziałem mu gotowe. Strasznie jest niezadowolony. Ale nie zna mi te numery. Powiem wam tak, że tyle podpowiedzi co dostajemy od ludzi właśnie tutaj, ludzi na Instagramie i tak dalej. Tak idzie, że sami byśmy postawili ten dom. Nie, naprawdę, dużo osób fajnie właśnie pomaga, także dziękujemy bardzo, bo dużo fajnych podpowiedzi dajecie. Właśnie patrzymy, jak to zrobić. I tak. Zmieniliśmy jednak tą koncepcję z tym ala drewnem, robimy inaczej. Tak, zrobimy po prostu tak. Podłoga, wanna dookoła obita, jedna ściana, druga ściana, ten sam kolor, a ta będzie miała inny kolor. No właśnie się zastanawiamy nad czymś takim, no nie, oczywiście takiego, nie dosłownie, ale że tu bardziej może tak ciemniejszy troszkę, nie bardzo, bo wiem, że ciemny jest ciężki w utrzymaniu. Co my tu jeszcze mamy? Albo to było fajne z tym niebieskim. Ale to do małej łazienki. To do małej tak zrobił, nie? Do małej łazienki takie coś myśleliśmy. Widzieliśmy w Home Pro właśnie takie fajne płytki i myślę, że to można by było fajnie zrobić w małej łazience. Ale tu raczej idziemy w takie kolory tego typu bardziej, tak, nie? No. Coś tego typu, tak, takie marmury podświetlić ładnie z każdej ala strony. marmury oczywiście. Ala. Bo jeszcze nas nie stać na marmurowe łazienki. Dobra, to tak będzie, no. No i witamy po raz 1 856 000 raz. Home Pro! Dokładnie tak. Moglibyśmy już zostać ambasadorami tego sklepu. Spokojnie, kiedyś śmiałem się. Moja szwagierka Monia mówiła, że ona by mogła pracować w Ikei jako pomoc, bo tak dobrze zna Ikeę. To my za niedługo tak dobrze będziemy Home Pro znać. I to nie jedno, bo tutaj jest wiele tych Home Pro i wielu już byliśmy. Idziemy właśnie porozmawiać z kolesiem od kuchni, bo generalnie nie można go nazwać projektantem. To jest po prostu pracownik sklepu, który jakoś tam próbuje połączyć, wiecie, kliknąć myszką, więc idziemy walczyć o zmywarkę. Tak, co do kuchni, to wam powiem, a dobra, przy kuchni wam powiem, co się działo. To jest podpowiedź, o której nam powiedział jeden z widzów, że tutaj trochę inaczej są blaty, że to jest pod Azjatów robione. Ale nie. Ktoś mi bardzo mądrze doradził. Mi się wydaje, że to jest normalnie. Nie, to jest nisko. To jest, no jak, no to jest trochę za nisko. Cały czas trzeba było się troszeczkę pochylone. Nie, mi się wydaje, że to 90, no nie wiem, może. 90 ma być. Ma być 90, tak? Powyżej 90 ma być. No. Pan umieścił nam szafkę na naczynia pod płytą. Ala kiedyś tak miała i to jest bardzo złe rozwiązanie, bo po prostu grzeją się. Także powiedzieliśmy, że też mają to zmienić. W ogóle cały czas z nim rozmawiałem na line, bo oni tu nie używają WhatsAppa, tylko line'a. I no czasem ciężka komunikacja była, dlatego stwierdziliśmy, że sami przyjedziemy. Dobra, powiedzcie mi teraz, w którym teamie jesteście? Team
kocham robić zakupy budowlane. Czy w tym nie cierpię tu być? Bo ja raczej w tym drugim. No, jakoś mnie to nie kręci, ani trochę. A niektórzy na przykład się fascynują takim czymś i to bardzo. Także dajcie znać, bo to mnie interesuje. Dobra, wybieramy teraz zlew, kran jaki ma być. To nie jest to trzaj, jak to jest szaj, ja widzę. Nie jest to szaj. Ej, no patrz, wszystko tu będzie zostawało. Ja myślę, że because this one is very hard. Dużo osób nam odradzało właśnie brać taki kolor. No, do kuchni bierzemy taki komplecik. Mikrofala i piekarnik. Do tego płyta taka. No. Ten jest jeszcze tańszy i jest w naszym 12. projekcie. Myślę, Aha, no że to jest spoko. super. No to jest ta sama firma co wszystko. Tak. Dobra, no to spoko, bo to jest naprawdę... Bo patrzcie, takie coś kosztuje 1400 zł mniej więcej. Do tego płyta za, przypuśćmy, 1500 zł. A ten komplet wychodzi, przypuśćmy, 46 tysięcy, ale oni powiedzieli, że nam dadzą zniżkę. Czyli przypuśćmy, zapłacimy około 4000 za to. No, ale powiem, że kuchnia... No, kuchnia to jest najdroższy wydatek, totalnie. No, masakra. ale będzie piękna. Masakra. No dobra, z kuchnią dzisiaj w miarę dobrze poszło. Ja jestem właśnie bardzo zaskoczona, bo poszło bardzo dobrze. Wiecie, dobrze poszło wybór, ale zobaczymy jak przyjdzie wycena kuchni. Bo szczerze mówiąc, dla mnie to będzie co najmniej 30 tysięcy, a jak nie więcej, bo to jest robione specjalnie na wymiar i tak dalej, także Mamy motywację do pracy. tak, zdecydowanie, bo Chcemy sobie nazbierać na tą kuchnię, Na bo powiem ładną wam kuchnię. szczerze, że już kuchnia to się robi raz na wiele lat, no nie? Więc, i to nie tu, źle poszliśmy. Więc chyba wolimy mieć dobrze zrobioną taką naprawdę jak chcemy. Dokładnie tak. Że musimy się mieć do roboty. Idziemy wybierać płytki i kibel. Wczoraj przychodzę do domu, Ala siedzi. Taka, karaluch na ścianie. Ja się patrzę, taki wielki. I sobie myślę, no to jej się udało, zauważyła, bo wcześniej, 2 dni wcześniej jak zabijałem karaluchy, to nawet nie wiedziała. Ale centralnie codziennie je mamy. Także już się nie mogę doczekać, aż przyjadą zrobić to pest control i je wytępić. Jest kolejna rzecz, kupuję coś do ogrodu. W planie pierwszym było kupić taki zestaw, ale mój brat to ma. Tutaj przy tych temperaturach po roku wszędzie popękało, wszystko się porozwalało, tragedia. Mówi, żeby nigdy tego nie kupować. No i wybór padł na taki komplecik. Kosztuje około 4000 zł. 4 osoby. Plus dodatkowo wiadomo, że w kuchni będą krzesła, jak będzie trzeba, to będzie więcej osób. Ale bardzo ładny jest. Właśnie przed chwilą pan nam sprzedał takiego tipa. Powiedział, czekajcie od 4 do 8 mamy tutaj promocję Home Pro, ze względu na to, że się Hongkong zbliża, będą wyprzedaże. Mówi, poczekajcie, kupicie wszystko dużo taniej i waszą kuchnię też wycenimy dopiero 4. Zrobimy wam takiego deala, żeście mieli dobrze. Czytajemy naprawdę, czasem tacy kochani są, że szok. Wybieramy teraz prysznic i powiem wam tak, no tutaj cenka jest taka, że za prysznic plus do tego to na rain shower, takie jakby deszczówka i tak dalej, deszczownica, no to tutaj nas policzył jakieś 10 tysięcy batów, a cena jest, 1000. no przypuśćmy 2, no 2 dajmy. 5 razy więcej nas policzył. Piotruś, przetestuj. Tron, dawaj. Zobacz, czy wygodny. Czy nie za mały? Nie no, mały jakiś. Strasznie to jakieś takie malutkie. Jak ty do dziury robisz, a gdzie to jest dużo większe niż ta dziura. Jaka cena razem? 1000 zł gdzieś około, ponad 1000 troszkę. zł. To jakieś takie, wiecie, z bajerami, nie? Ale się Ale... tam nie zamyka. Ale No, to szkoda, ale... Kurde, no powiem ci, że on taki jakiś coś, to jak dla dzieci. Ala, testuj kibelek. Są najbardziej gówniane zakupy świata, ale no ten jest dużo wygodniejszy niż tamten z bajerami, wiesz? Nagle zmywarkę się dało wsadzić, a jeszcze mówi, że będzie taka i że się mieści. To jest duża zmywarka normalnie. To jest normalna zmywarka. Ona ma 45 cm? Właśnie nie chyba, ale powiedział, że się zmieści. No właśnie, przecież to jest niemożliwe. Gdzie można zobaczyć, ile to jest? Nie, to jest na pewno więcej. Na pewno To jest spokojnie 60. Jakim cudem? No. No i będzie taka zmywarka, będzie ładnie zabudowana, też w kolor. Tak, i tutaj będzie zlew. Tak. No i co? Dobra, doszliśmy do ładu i składu.
Dwie ścianki nad wanną będą takimi płytami I co jest obłożone. najlepsze, też mówiliśmy, że absolutnie nie ciemne. No, I co? I będziemy mieli to w połączeniu z takimi. Tak, nie wiem, czy... Order 7 to O, takie 10 coś. days. 7 to 10 days. Yes, and you have here. Kurde, i teraz No i to plansze komplikuje lecą. wszystko. Ja pierdzielę. Najbardziej mi się podobała ta You właśnie. can check maybe another Home Pro Yes. because we need for now. Yeah, we can go wherever in Phuket. Nie no, ta jest piękna, ja bardzo mi się Nie podoba. mają, na drugiej nie mają, to jest problem. Bo to takie bardziej właśnie standardowe, jasne, żeby wiecie, nie było za ciemno, a to... Nie, patrzcie jakie lustro Ala wybrała do łazienki. Tak, i dla niższego, Tak, i przynajmniej nam się dobrze będzie kojarzyło z łazienkami hostelowymi. Tak. Łóżko piętrowe do sypialni, do tego eleganckie lusterko. Takie coś na papier toaletowy, którego zawsze będzie brakowało. Nie, no klasyk. Od razu bierzemy taką rolę, jak w hostelach. Klasa, sama w sobie. Ej, czujcie, że on nam to policzył po 1000 coś batów, a to kosztuje załóżmy tam 300. On na nas chciał z $500,000 Ej, zarobić. naprawdę, słuchajcie, $500,000 miliona batów. To jest szalone, to No. jest 550 tysięcy złotych. No. Kosztów, które 55 my już, tysięcy, no. no 55 tysięcy, które my już odcięliśmy. No. Więc Znaczy tam niektóre wydojdą oczywiście, ale na pewno nie tyle zarobi, ile chciał. Ładne do takie, naszej no tej- bardzo do ładne. naszej Łazienki. lampki. I do lampki, no. A to na dole też jest ładne. O, to też jest ładne, ale widzisz złote. Pani naprawdę bardzo się stara, pomaga nam wykreślać z naszej listy. You want 36 perimeter? 36 meter, but like 24 meter from the light and 12 meter for another color. Coupon Cup, thank you for your help. Thank Thank so much. you. Thank you. Dobra, powiem wam tak. To ile zapłaciliśmy, a ile ten chłop od nas chciał wziąć. Zapłaciliśmy 30 tysięcy batów. Ale tu nie ma wszystkiego Ja jeszcze. to jest zresztą, ale tam co stoi. Ale nie chodzi mi, że nie było umywalki, Dobra, musimy kupić jeszcze szafki. szafkę na kibel, umywalkę z No. szafką. Już naprawdę coś, co wyniesie maksymalnie jeszcze jakieś 1000 zł. Przypływie. No. Tutaj wyszło coś ponad 3000 zł. Czyli na zakupy wyjdą maksymalnie 5. 4,5, maksymalnie 5. Tak, maksymalnie. max. Przypuśćmy, że jego robota to będzie z 5-6 tysięcy. Myślę, że więcej nie powinien nas skasować za to. Założenie płytek w mojej łazience, nie? To będzie około, przypuśćmy, 10-11 tysięcy. On nas chciał na początku skasować prawie 30. Czujecie to? Ej, ja To nie jest mogę w 3 to razy uwierzyć. więcej niż to jest warte. Ej, nie mogę w to uwierzyć, że my zapłaciliśmy za te wszystkie rzeczy, których tutaj też nie ma, za płytki i tak dalej. 3300. Szok. Nie, no masakra. Proszę bardzo. Góral z ciupagą robi demolkę, bo jutro przyjeżdża szafa. Wow. Jutro... Weź, uważaj. Jutro przyjeżdża szafa z Ikei, więc musimy to Wow. Co? No właśnie ci, co będą tutaj nam ten serwis sprawować, też mają od termitów. Dobra, miałem jeszcze pomalować dzisiaj ścianę drugi raz, niestety okazało się, że brak farby. Trzeba było kupić farbę. O, miałem płytki jeszcze ściągnąć. No dobra, to jutro. Jutro ogólnie będzie bardzo dużo się działo, ponieważ kończą robić teraz. Prawdopodobnie basen, ale basen musi jeszcze tydzień schnąć. Dopiero za tydzień nam wleją wodę. Przychodzą szafę montować. Zaczynają łazienkę rozbierać, bo kupiliśmy już dzisiaj wszystko. No mega dużo się będzie działo. Dzięki wielkie, że oglądajcie. Trzymajcie się, pamiętajcie, że jak wam się podoba ten content, te odcinki budowlane, zostawcie subskrypcję, lecimy po pół bani. Pozdro. 하지 않았었던 지난 나의 달 위드로